Crysis to specyficzna gra akcji bazująca wokół nanoskafandra, który oczywiście jest tematem powszednim i tak naprawdę tym, co wyróżnia Crysisa na tle innych produkcji. Sama droga Crysis nie jest aż tak rozbudowana i wciągająca jak chociażby lore League of Legends, Mass Effect czy inne znane produkcje. Jednak Crysis tak naprawdę fabułę posiada, choć dosyć płytko w porównaniu z nowymi tytułami. We wszystkich częściach Crysis spotykamy różnych żołnierzy odzianych w daną zbroją zwaną nanoskafandrem i walczymy ramię w ramię z cepidami lub przeciwko sobie. Choć spotykamy bardzo dużo bohaterów w 3 odsłonach i w samym dodatku Crysis Warhead, to nigdy nie mieliśmy styczności z przedstawicielką płci pięknej wyposażoną w nanoskafander. I tutaj stawiamy pytanie, czy były kobiety, które założyły kiedykolwiek nanokombinezon? Czy są w ogóle podstawy, żeby one mogły go używać, a nawet nosić? W tym materiale postaram się odpowiedzieć na to pytanie, korzystając z posiadanej wiedzy, z przechodzenia wszystkich części Crysisa. Nie będę korzystał z komiksów nawiązujących do wydarzeń między częściami gry. Uwaga! W filmie mogą znajdować się spoilery z Crysisa. Jeśli nie grałeś lub przymierzysz się do zagrania w ten tytuł, to odradzam oglądanie tego materiału. Jesteś? W takim bądź razie zaczynamy. W samym Crysisie nie było dużo kobiet. Choć jeśli już pojawiały się, to odgrywały duży udział jako postacie główne lub drugoplanowe w najgorszym przypadku i mieliśmy z nimi styczność. Wśród tych najważniejszych, których warto tak naprawdę pamiętać dla osób, które przechodziły wszystkie części tak jak ja, to bezpośrednio Claire, Helena Rosenthal czy Tara Strickland, córka majora Stricklanda. Kobiety, które wymieniłem, odegrały istotną rolę, ale żadna z nich nie była wyposażona w owy nanokombinezon. Tak naprawdę w Crysis 1, Crysis Warhead i Crysis 3 nie było żadnej jakiejkolwiek wzmianki na ten temat. Dopiero pierwszy ślad spotykamy w Crysis 3. Tą ową wskazówką w Crysis 3 jest bez wątpienia datapad, który my znajdujemy w laboratorium, gdzie się oskurowało żołnierzy wyposażonych w nanoskafandry, czyli tam, gdzie trafił m.in. Psychol. Znajdujemy pełną listę, którą teraz widzicie, którą również można znaleźć w internecie i można znaleźć przykładowych agentów i ich pseudonimy, do których armii przynależeli i w jaki sposób oni zginęli. Mamy oczywiście tutaj Nomada, jak i również Proroka, Psychola, ale również mamy przykład kobiet, który oczywiście ja Wam pokażę. Jak widzicie, mamy tutaj panią Hannę Nowak, Sarę Clark, jak i również mamy jedną panią, akurat wiem, że trochę się ten datapad tutaj różni, ten internetowy, od samej gry. Była tam nawet jedna kobieta o podobnym nazwisku co Nomad i jest podejrzenie, że albo to jego siostra, albo nawet żona, niektórzy mówili, ale może to być równie dobrze zbieżność nazwisk. Ogólnie niestety oprócz tego datapadu kompletnie nie ma żadnej konkretnej wzmianki o innych kobietach. Nie było oczywiście też żadnych oficjalnych screenów czy cutscenki, kobiety, która by posiadała taki nanokombinezon. Jedynie pozostało wyobrażenie twórców, czy też po prostu graczy, jak mogłaby taka pani wyglądać, chociaż możemy dzisiaj coś takiego zobaczyć. Twórcy Crysisa, czyli Crytek, jest jednym z twórców oczywiście Far Cry, jak i również Warface'a. I tam możemy spotkać skina do postaci kobiety w nanokombinezonie, który jest oczywiście
jak najbardziej używalne i można na nim zagrać, więc można powiedzieć, że tak twórcy zrehabilitowali się za to, co nie dodali w samym Crysisie. No i oczywiście można powiedzieć, jestem osobiście spełniony. Laska w kombinezonie. Dobra, wiem, przesadziłem. Ale już tak przechodzę na poważnie. No cóż, kobiet w samym Crysisie nie ma, ale przynajmniej w Warface'ie możemy zobaczyć przybliżony skin oczywiście kobiecej postaci, przyodzianej w ten oczywiście nanoskafander. No i cóż, tak naprawdę to wszystko w dzisiejszym materiale. Króciutkiem, ale mam nadzieję, że dosyć ciekawym. Chociaż dużo informacji nie było, to jednak uważam, że to byłby dobry pierwszy taki wstęp do odcinków tego typu. Mam nadzieję, że się podobało i że będziecie chcieli więcej takich ciekawostek, tegoż bardziej wyszukanych. Ja się z wami serdecznie żegnam z tej strony, Sullivan. Widzimy się kolejnym razem. Na razie. Cześć.